Siemandero wszystkim, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Higiena Broni Palnej. Dziś zajmiemy się pistoletem platformy CZ, a dokładnie CZ75, w tym wypadku B. Jest to mój prywatny pistolet, mój pierwszy pistolet, który kupiłem, prześmiewczo przez niektórych nazywany matką Whistlera ze względu na jakże piękne malowanie. Bardzo fajny pistolet. Trochę przeze mnie poprzerabiany. Osobiście uważam go za naprawdę fajną broń do początku nauki strzelania. Jeżeli kogoś nie stać, to na jakieś szodołki, ewentualnie inne, bardziej wyczynowe pistolety. No dobra, co nam będzie potrzebne do wyczyszczenia tego pistoletu? Mamy wycior, szczotki. Tutaj mam szczotkę stalową i dwie szczotki nylonowe. Trochę czyściwa, trochę środków czyszczących, tutaj mam jakieś oliwki, powietrze w sprayu, jakiś cleaner i benzynę. Oczywiście benzyna ekstrakcyjna w kuwetce, smar stały, smar płynny, krążek hokejowy, młotek, wybijaki, bity, żeby móc porozkręcać ten pistolet. No i co? No i zaczynamy. Zaczniemy od wstępnego rozłożenia pistoletu. Dobra, wyciągamy sprężynę z żardzią oporopowrotną. Nie jest jakaś bardzo brudna, ale prewencyjnie możemy ją od razu wrzucić do benzyny. Wyciągamy lufę. No i teraz tak. Widać, że lufa dostała troszeczkę i ślisk nabojowy jest brudny. Całość lufy wokół też jest brudna. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. A w środku nie jest źle. Ale dobra. Magazynek na razie odłożymy. I teraz tak, musicie zastanowić, co chcecie z tym pistoletem zrobić. Jeżeli pistolet jest bardzo brudny, może inaczej, odwrotnie. Jeżeli pistolet nie jest bardzo brudny, to rozkładanie zamka możemy zakończyć właśnie na tym etapie. Jeżeli jednak dochodzimy do wniosku, że chcielibyśmy zobaczyć, co się dzieje pod pazurem wyciągu i co się dzieje w zespole iglicznym, no to przydałoby się ten pistolet dalej rozebrać. Ja akurat mam starszą wersję tej CZ-ki, więc tutaj nie ma płytki oporopowrotnej niestety, płytki oporowej, przepraszam, niestety. Iglica sama w sobie trzyma się na kołku, więc żeby dostać się do iglicy, trzeba będzie użyć troszeczkę siły w postaci wybijaka i młotka. Kładziemy sobie na krążku wybijak. Kilka młotków, trzymamy palcem, żeby nam to nie wyskoczyło. O, mamy już sprężynę iglicy wraz z iglicą. Nie jest jakaś bardzo brudna, ale zawsze można ją sprawdzić. Tutaj na prośbę jednego z obserwujących założyłem specjalnie niebieskie rękawiczki, żebyście lepiej widzieli przedmioty, które kładę na dłoniach. Elementy broni. Dobra. Iglica wraz ze sprężyną idzie również do benzyny, ponieważ nie jest bardzo brudna. Jeżeli okazałoby się, że jest ona bardzo brudna, moglibyśmy ją psiknąć którymś z cleanerów. Tak jak na przykład zrobimy to z lufą, ponieważ lufa już troszkę dostała już trochę brudu. Jeszcze jedna rzecz w zamku. Leci pazur wyciągu. Pod pazur wyciągu polecam w miarę często zaglądać, raczej w miarę często, no, zależy ile strzelacie. Ale no jest to miejsce, które lubi dostać syfu, więc fajnie byłoby raz na jakiś czas po prostu sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku. Z tego względu, że po prostu jeżeli pod pazur wejdzie Wam dużo nagaru i innego brudu, to może się on na tyle uchylić, że przestanie Wam wyciągać łuski z komory. Dobra, mamy pazur wyciągu, pazur jest w miarę czysty. I mamy sprężynę pazura. Sprężyna leci do kąpieli. Pazur psikniemy lekko cleanerem, bo jest pod nim lekki nagar. Pazur niech reaguje ze środkami. Mamy lufę. Weźmiemy sobie od razu filce. Lufa. Lufę obejrzymy sobie. O, tutaj też widać miejsce, w którym ta lufa
miejsce, gdzie ta lufa no lubi się brudzić ogólnie. O lufki trzeba dbać, bo szkoda ich. Szkoda potem tracić pieniądze na wymianę. Dobra, zrobimy tak. Całość lufki, o, tutaj na ślisk nabojowy. Psikniemy ją lekko cleanerem. Mamy piankę. Skorzystamy od razu z pianki. Pianka jest bardzo fajną rzeczą do czyszczenia właśnie luf, ponieważ ona wypełnia całość tej lufy w środku. Bo jak napsikamy tam z jakiegoś tomizera, to po prostu może się nie rozprowadzić równomiernie po całej powierzchni. A jak wejdzie tam pianka, to ona podnosząc się wypełni nam wszystkie bruzdy i pola i jak ona już opadnie, to wyleci razem z całym tym syfem, który jest w lufie. Dobra, lufę możemy odłożyć. Niech ona sobie tam, powiedzmy, że reaguje z tym wszystkim. Mamy pazur wyciągu. Pazur wyciągu weźmiemy, już zareagował nam z cleanerem. Przejedziemy go lekko szczotką. O, tu widać jak zostaje brud z tego pazura na szmatce. Przejedziemy go lekko szczotką. Powiedzmy, że ten główny brud już nam wyleciał. I pazur leci do benzyny. Tu jeszcze mamy zaczep zamka. On jakiś brudny nie jest. Do benzyny. Mamy teraz zamek, w którym już nie ma nic. Zostały nam tylko przyrządy celownicze. Zamek. No i teraz tak, teraz musimy zobaczyć organoleptycznie, jak ten zamek jest brudny. No, w tym wypadku on nie jest jakiś bardzo brudny, ale powiedzmy, że już mu się przyda troszeczkę czyszczenia. Weźmiemy sobie szczotkę. Benzyna możemy, a w sumie najpierw możemy go też psiknąć tym cleanerem lekko, niech on reaguje. Tak w sumie zrobimy. Odłożymy go, przejdziemy do szkieletu. Szkielet moglibyśmy co prawda umyć, po prostu włożyć go tutaj i jakimś tam pędzlem go tutaj pomachać. Właśnie, gdzie jest pędzelek? Pędzelka oczywiście nie wziąłem. Dobra, damy sobie radę szczotkami. Moglibyśmy tutaj to po prostu przeczyścić, ale ja osobiście uważam, że zawsze warto zajrzeć tutaj pod wyrzutnik, po prostu go wyciągnąć, bo on też lubi dostać syfu, a no jednak jest to jeden z bardziej newralgicznych elementów tutaj w pistolecie, więc też fajnie byłoby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Więc, żeby rozłożyć szkielet do wstępnego czyszczenia, tutaj też oczywiście musicie zobaczyć, jak wygląda Wasz pistolet w środku. Jeżeli on nie wymaga takiego czegoś, żeby wyciągać z niego ten wyrzutnik, to po prostu go nie wyciągajcie. Jeżeli uważacie, że samo przepłukanie benzynką lekko tego szkieletu wystarczy, no to go przepłukajcie po prostu benzyną. Nikt Wam nie każe za każdym razem rozbierać tego pistoletu na takie czynniki. Wiecie, są benzyny w sprayu, są benzyny w kuwetkach, które potem tą benzynę można rozprowadzić pędzlem po tym pistolecie. Zawsze możecie wziąć benzynę, to jest powietrze, zawsze możecie wziąć benzynę. Jeżeli uważacie, że ten pistolet nie potrzebuje większego rozkładania, odciągnąć kurek, przepłukać go tą benzyną, przejechać szczotką tutaj, tam gdzie wiecie, że on może być brudny, psiknąć powietrzem. Jeżeli zobaczycie, że jest czysty, to prawdopodobnie będzie czysty. Też nie dajmy się zwariować. Sami będziecie widzieli, w sumie strzelacie, wiecie jak to broń działa, więc będziecie sami widzieli, co z tym zrobić. Ale jeżeli uważacie, że jednak przydałoby się trochę więcej go wyczyścić, to zacząłbym od wyciągnięcia sprężyny kurka, żeby mógł nam na spokojnie ten wyrzutnik wyjść. Ona ma tutaj takie zakończenie, taką tulejkę, która wchodzi na tą sprężynę. Jeżeli dociśniemy ją do powierzchni, do płaszczyzny, to będziemy mogli wysunąć kołek, który ją blokuje. No, wysunąć kołek. Przed tym, jak ten kołek będziemy wysuwali i jak będziemy wyciągali sprężynę, to jeszcze jest tutaj jeden pin, który nam blokuje sprężynę magazynka.
Ja Wam tutaj też powinniście wiedzieć ogólnie, o co tu chodzi, jak to wygląda. Ja jeszcze mam zamiar nagrać filmik, jak dokładnie rozebrać całą CZ-kę, więc tam opiszę Wam krok po kroku, jak dobierać się do poszczególnych podzespołów, elementów, jak zwał, tak zwał. Dobra, wyciągamy to, wyciągamy sprężynę kurka. Teraz kurek nam lata na niczym nie pręży. Żeby wyciągnąć system wyrzutnika, musimy zrobić jedną ważną rzecz. Do tego będę potrzebował mniejszych bitów, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Weźmiemy sobie jakiś malutki, płaski bicik. O, może być ten. I teraz tak. Najpierw musimy się pozbyć bezpiecznika. Żeby się pozbyć bezpiecznika... O! Dobrze widać? Powinno być dobrze widać. Żeby się pozbyć bezpiecznika, mamy tutaj sprężynę zaczepu. Tą sprężynę zaczepu musimy włożyć pod nią coś płaskiego i ją założyć na... O, podważamy ją. Podważamy ją i jak już ją mamy tutaj, to musimy ją założyć. Nie wiem, czy będzie widać. Powinno być widać. Ona teraz nie jest tutaj w tym rowku, w którym działa, tylko oparliśmy ją obok, żeby nie haczyła nam na wyrzutnik. Jeżeli już ta sprężyna jest tutaj z boku, wtedy palcem wyciskamy bezpiecznik. Możemy go czymś podważyć. Widzicie? Teraz bezpiecznie wychodzi. I teraz kolejna rzecz. Ten bezpiecznik trzyma się tutaj na takim ustalaczu. To jest sprężynka z takim jakby malutkim bolczykiem, który nam pozwala na zatrzymywanie tego bezpiecznika w jakiejś pozycji. On wtedy klika przez ten ustalacz. Żeby wyciągnąć ten bezpiecznik, bo on teraz nam się zablokował i nam nie wyjdzie. Żeby wyszedł nam do... Chociaż nie. Wyjdzie bez problemu. Problem będzie raczej problem. Potem pokażę Wam, co trzeba zrobić, żeby go tutaj włożyć. Dobra. Wyciągnęliśmy bezpiecznik. Bezpiecznik brudny nie jest. System wyrzutnika. I mamy cały szkielet. Mamy teraz dostęp do zaczepów na kurku i do głębszych elementów, źle powiedziane. Do szyny spustowej w tych miejscach, do których byśmy nie dotarli, nie wyciągając zespołu ejektora. Dobra, żeby nie przedłużać. Bierzemy koszyczek, ja tak to mówię koszyczek, to jest cały zespół wyrzutnika. Bierzemy go, patrzymy, jak wygląda. Jeżeli jest bardzo brudny cleaner, dostaję cleanerem, trochę reaguje. Powiedzmy, że cały nasz szkielet też jest brudny. Podkładamy sobie rzeczy. Szkielet jest brudny. Cleaner. Odkładamy, niech reaguje. Mamy tutaj nasz zamek, który już dostał tym cleanerem całkiem porządnie. Wszystko zareagowało. Wkładamy go, albo jeszcze go nie wkładamy. Bierzemy go sobie tutaj na szmatkę, żeby niczego więcej nie ubrudzić. Polecam ogólnie porozkładać sobie tutaj dużo szmatek, żeby nie usypić większości rzeczy na biurku, no bo wystarczy, że czyścimy broń, nie musimy potem czyścić całego pokoju ani biurka. Czyścimy sobie szczotką. Zwracamy uwagę na rygle, bo w ryglach czasami lubi się zbierać syf. Przeczyszczamy szczotką. Zwracamy uwagę na czoło zamka. Organoleptycznie można sprawdzić palcem, jeżeli pod palcem jest w miarę czysto, znaczy, że broń już jest czysta. Żeby go przepłukać, benzynka sprawuje się do tego idealnie. A, tu jeszcze ktoś by się mógł spytać, dlaczego nie wyciągnąłem bezpiecznika iglicy przy rozbieraniu zamka. Ja nie mam bezpiecznika iglicy, wyciągnąłem go, żeby spust był lżejszy. Nie noszę tej broni przy tyłku, więc uważam osobiście, że tego nie potrzebuję. Dobra. To niech nam lekko ścieknie. Żeby było szybciej, można to przedmuchać powietrzem.
Benzyna bardzo szybko schnie, więc też nie musimy się z tym jakoś bardzo cackać. Zamek mamy załatwiony. Co było następne? Następna było, albo nie, lufą zajmiemy się w ostatniej kolejności. Szkielet. Dobra, mamy szkielet. Szkielet dostał cleanera. Standardowo. Szczotka. Może też być pędzelek, w zależności od tego, jak broń jest brudna. Ja akurat po prostu pędzelka ze sobą nie wziąłem, a nie wiem, gdzie go posiałem, więc spokojnie mogę sobie poradzić tymi szczotkami. Jak widzicie, na każdym filmiku zawsze musi być coś, czego po prostu zapomnę. Czyścimy całość. Dojeżdżamy tam. Będziemy widzieć, gdzie po prostu broń jest brudna i tam na tych miejscach trzeba się głównie skupić. Dobra. Dobra. Szkielet jest wyczyszczony. Benzyna. Powietrze akurat w tym przypadku. Benzyną spłukujemy całość tego cleanera. Polecam dobrze to spłukać jednak tą benzyną z tego względu, że jeżeli nie pozbędziemy się tych wszystkich środków czyszczących, to one potem potrafią się, nie wiem, albo lepić, albo gdzieś tam jakoś przeszkadzać naszym podzespołom, żeby działały w sposób prawidłowy, chociaż no, generalnie po prostu fajnie jest się ich pozbyć, nie? Benzyna zawsze Wam wyparuje i wszystkiego się pozbędziecie. Wracamy do powietrza. I już. Szkielet jest suchy. Odłożymy sobie go tutaj, żeby nam nie przeszkadzał. Zamek mamy czysty, szkielet mamy czysty. Jak widzicie, nie zajmuje to dużo czasu. Przechodzimy teraz do systemu wyrzutnika. On też jakiś bardzo brudny nie był. Dostał tego cleanera w sumie prewencyjnie bardziej. Więc co? Szczotka. Benzynka. Suche. Najlepszy byłby kompresor, bo nigdy nam się nie skończy to powietrze. No nie ukrywam, że takie powietrze w sprayach są całkiem drogie, a kompresor nie dość, że ma lepsze ciśnienie, szybciej nam pozwala to wszystko wydmuchać, no to jeszcze wiadomo, że kupujemy go raz i mamy go na długo, chociaż no, nikt nie będzie kupował do jednego pistoletu kompresora. Więc po prostu jak ktoś ma, to niech używa, jak nie, no to trudno. Dobra, przechodzimy do lufy. Lufa była trochę brudna, widać już, że nie ma w niej pianki. Ta pianka zareagowała. O, resztki z niej właśnie wypływają. Zacząłbym od tego, aby wyczyścić ślizg nabojowy. Weźmiemy stalową szczotkę i po prostu tą lufę trzeba dobrze przetrzeć. Niekoniecznie musi być to stalowa szczotka, w zależności od tego, ile nam się tu zebrało syfu. Czasami po prostu te nylonowe nie uciągają, ewentualnie no, będziemy trzeć. A to nie chodzi o to, żeby jak najdłużej nam z tym schodziło. No, tutaj w miarę szybko załatwione. Ślizg nabojowy czysty. Czyste. Czyste. Jak widać, ja no, też nie jestem jakimś, inaczej też nie strzelam jakoś bardzo dużo. Trochę tam mi się zdarza wystrzelać tych sztuk amunicji. Nie strzelam jakoś bardzo dużo, ale no, ja lubię czyścić broń, więc staram się ją czyścić w miarę na bieżąco. Może nie po każdym strzelaniu, ale po kilku. O. Widzicie? Trochę jest tego syfu w tej lufie. Wydawała się ona być czysta, jak się na nią patrzyło do wewnątrz, ale no, jak widać, jednak taka czysta nie była. Ja wychodzę z takiego założenia, że trę tą lufę, dopóki pacze nie wyjdą czyste, po prostu.
Nie patrzę, filce zawsze mi się to... Tu możemy ją trochę bardziej... O, jeszcze jest lekko szarawa. Tu nie trzeba będzie jakoś bardzo dużo się nad nią spuszczać. Wydaje mi się, że jeszcze z dwa filce pójdą i będzie lufa czysta. No. Przy okazji przed zawodami sobie przeczeszczę pistolet. No, pięknie się świeci, błyszczy. Ja ten pistolet kupiłem używany i ja miałem dużo roboty, żeby go odgruzować, jak trafił w moje ręce, bo nie ukrywam, że był bardzo zapuszczony. I no, to dopiero była mordęga, żeby tą lufę dotrzeć ze wszystkich resztek syfu, które było. Jako ostatnie przejście tego filca można zapsikać ten filc lekko oliwą i tą lufkę przejechać przez środek. Zostanie nam tam lekka warstwa oliwki, która nam zabezpieczy lufę w środku przed wilgocią i innymi niepożądanymi działaniami warunków atmosferycznych. Lufa załatwiona, szkielet zamek załatwiony, zespół wyrzutnika też jest załatwiony. Możemy wyciągnąć rzeczy z naszej kąpieli, z benzyny na szmatkę, niech one same sobie nam na spokojnie schną. Możecie oczywiście zamiast benzyny używać nitra albo acetonu, ale od razu Wam mówię, że nitro reaguje z niektórymi polimerami i na pewno porozpuszcza Wam rękawiczki, jak będziecie przy tym pracować w rękawiczkach nitrylowych, więc benzyna jest po prostu najbezpieczniejsza. Dobra, to na spokojnie nam niech schnie. Jeszcze chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Magazynek. Magazynki też czasami wymagają czyszczenia, więc jeżeli zobaczycie już, że on gdzieś tutaj zgrzyta, ciężko Wam wchodzi amunicja, ewentualnie przestaje Wam zostawać zamek w tylnym położeniu, to warto jest rozłożyć taki magazynek i zajrzeć do środka, jak to wygląda. Bardzo prosto się to robi. Wciskamy tutaj ten cycek i zsuwamy ręka magazynka. Wyciągamy sprężynę, donośnik. Jeżeli chcemy umyć donośnik, trochę benzynki. Ciach, 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 ciach. Można lekko dać mu oliwki na sprężynę, jeżeli nie jest brudna. Też można lekko dać oliwki. No i w sumie to można złożyć magazynek. Wkładamy wszystko tak jak było. Uważajcie, żeby Wam przy tłustych łapach nie wystrzeliła ta sprężyna, bo lubi strzelać. Wskoczyło? Nie wskoczyło. O, dobra. Wskoczyło. Nie zsunie się nam. Odkładamy magazynek. I teraz tak. Przed złożeniem tej broni ja robię tak. Biorę sobie oliwkę i dosłownie przepsikuję ją delikatnie. To są takie, ta oliwka jest akurat bardzo fajna, bo ona ma dużo powietrza, a zostawia mało płynów, więc nie będzie nam z tej broni ciekło. Ja dosłownie przejeżdżam 2 razy po całości, zostaje tutaj taka malutka warstewka tego całego oleju, żeby zabezpieczyć przed wilgocią i innymi rzeczami ten pistolet. Nie chodzi o to, żeby z niego kapało, chodzi o to, żeby on po prostu był leciutko zakonserwowany. Jak mamy już zakonserwowany cały nasz szkielet, to możemy przejść do składania go w sumie już całkowicie. Bierzemy zespół wyrzutnika, wkładamy go znowu do broni. Tak jak mówię, będę Wam tłumaczył na filmiku, jak to zrobić dokładnie. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli, chociaż jak nie będziecie chcieli, pewnie też go nagram. Dobra, wkładamy bezpiecznik. Bezpiecznik nam się zablokuje w pierwszej... Sekundkę, może Wam to jeszcze pokażę z bliska. Mam tutaj Tu jest ten ustalacz, o którym Wam mówiłem. Jego trzeba będzie... A nie, najpierw zaczynamy od
wąsa sprężynki, który musimy nagiąć, żeby wszedł nam nadbezpiecznik. O, wskoczył do pierwszej pozycji, zablokował się na drugiej. Zablokował się na drugiej. Tu mamy ten ustalacz, sekundeczkę, ja go sobie tutaj złapę pod światło. I on tutaj się ugina na sprężynce. Jak go ugniemy lekko, to wtedy nam skoczy bezpiecznik i on zacznie nam klikać. Dobra, włożyliśmy system wyrzutnika. I w sumie teraz możemy złożyć resztę szkieletu, tak? Tak. Wkładamy sprężynę, magazynka. Tak to można nazwać. Nie klekocze nam ten magazynek od tego wtedy w środku. Wkładamy ją sobie tutaj. Także jak już mówiłem na tym filmiku i na poprzednim, czyście swoje pistolety. Będę Wam się starał też czasami wrzucać jakieś materiały z broni, która na przykład przez to, że była bardzo nieczyszczona i bardzo zaniedbana, to po prostu się zepsuła. Zepsuła, czyli nie wiem, w sumie co się mogło zepsuć. A zdarzają się elementy, które są już tak pordzewiałe od tego, że nikt nigdy jej nie czyścił, że no po prostu szkoda na to patrzeć, nie? Pokażę Wam też rozdęte lufy przez to, że ktoś nie czyścił, ewentualnie strzelał z jakiejś reelaborki i niestety poprawił drugim strzałem i lufa się po prostu rozdała. Dobra. Czego nam brakuje? Brakuje nam sprężyny kurka. Brakuje nam drugiego elementu sprężyny kurka. No tak. Zaczynamy od sprężyny kurka, potem wkładamy, no widzicie, nawet jeżeli się często tą broń składa i rozkłada, to zawsze można pomylić kolejność. Dlatego uważam osobiście, że czyszczenie broni i lekkie rozkładanie zawsze jest bardzo dobrym treningiem, ponieważ pozwala nam zapoznać się z konstrukcją, a zobaczycie, że nikt nigdy nie jest wszechwiedzący, człowiek cały czas się uczy i zawsze może się pomylić. Dobra. Wkładamy to, kołkujemy, to ten kołek, to nie ten kołek. Kołkujemy. Dziuk. Kołek wszedł. Teraz wszedł jeszcze bardziej. Zakładamy tą oto właśnie sprężynę. O, teraz ona nam wchodzi elegancko. Kołkujemy ją. Patrzymy, czy wszystko działa. Działa. Żeby zakończyć temat szkieletu, zostają nam okładki. Ja mam takie fajne lokowskie, gumowe. Wymieniłem sobie, to była w sumie pierwsza rzecz, którą wymieniłem w tym pistolecie, ponieważ osobiście uważam, że zajebiście poprawiają chwyt. Myślałem jeszcze nad Armanowami, ale no niestety jeszcze mnie na nie nie stać, chociaż osobiście uważam, że tym lokom nic nie brakuje, więc Armanowy to może kiedyś zobaczymy. Jak to powiedział kolega, serdecznie pozdrawiam Karola, że Armanowy są lepsze, bo Armanowy można malować Cerakotem, a gumowych loków już nie. Więc tak, w tym na pewno są lepsze, ale mi akurat pasują do designu mojej matki Whistlera. Dobra. A to jeszcze Wam pokażę dokładnie, gdzie Oliwiej smaruje tak końcowo pistolet, ale to już przed samym złożeniem. Dobra, odłożę na chwileczkę sobie ten szkielet. Lufa jest wyczyszczona, zamek jest wyczyszczony, składamy zamek. Dobra. Zaczynamy od pazura wyciągu. Sprężyna, pazur.
Pazura nie smaruję. Nie smaruję pazura po to, żeby jeszcze więcej syfu się na nim nie zbierało, a on i tak na tyle mało się ugina, że spokojnie poradzi sobie bez jakiegoś tam oliwienia specjalnego. On się i tak nie zatrze, więc ja mu tam nie daję żadnej oliwy. Jeżeli uważacie inaczej, to dajcie znać w komentarzu i od razu możecie dać znać w komentarzu, dlaczego uważacie inaczej. Pazur do ciągu. Dobra, zakołkowany. Pazur zakołkowany. Wkładamy iglicę. Iglicę w sumie, powiedzmy, że można ją dosłownie lekko psiknąć. Wkładamy iglicę. Kołek iglicy. No właśnie. Dlatego mnie denerwuje to rozwiązanie, że nie ma tutaj płytki oporowej, tylko jest sam kołek iglicy, ponieważ czasami ciężko jest trafić w to przepłaszczenie. No i wtedy, i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, kiedy przydałoby się mieć trzecią rękę, no ale niestety jej nie posiadamy. Dobra, udało się. Dobijamy kołek. Zamek złożony. Dobra. Ostateczne smarowanie pistoletu. Więc teraz powiedzmy, że możemy wrócić do tego, jeżeli na przykład uważamy, że nasz pistolet był czysty, inaczej, nie był bardzo brudny, rozkładamy go po prostu do takiego najprostszego czyszczenia pistoletu, do najprostszego rozkładania. Mamy lufę, zamek, szkielet i żerdź ze sprężyną poropowrotną. Mamy to wyczyszczone, wszystko mamy wyczyszczone, więc tak, jak już wcześniej mówiłem, psikamy lekko cały szkielet. Możemy wziąć jakąś oliwę, taką bardziej płynną, nie w sprayu, ale płynną i tak, jak ja to robię. Daję kropelkę na kurek, na zaczepy. Daję kropelkę tutaj w sprężynę naszego wyrzutnika, tam gdzie działają również zaczepy. Dobra. Daję również kropelkę. To są naprawdę malutkie kropelki. To jest daję kropelkę na sprężynę kurka, przepraszam, sprężynę spustu. I w sumie to wszystko. Ewentualnie jeszcze mogę dać troszeczkę smaru stałego tutaj na te prowadnice. Ale to widzicie, dosłownie o samą ściankę biorę palca i smaruję go tak, żeby go tam bardziej wetrzeć, a nie żeby go było widać. Broń się lekko świeci. Odkładamy szkielet, zamek. Dobra, chwileczkę. Kołaczek nam wystaje. Zamek. Zamek smaruję tak, że najpierw też wezmę stały smar na palca. Tam, gdzie są rygle, położę go delikatnie. Też go wetrę bardziej niż położę. Przesmaruję lekko prowadnicę.
i psiknę całość lekko oliwką. Pięknie się świeci, nic z niej nie kapie. Jest ładnie naoliwiona. Na lufie. Również tam, gdzie są rygle, nasmarujemy ją tam, gdzie ta broń najbardziej pracuje. Możemy jeszcze dać tutaj, w tym miejscu. I jeszcze możemy dać przy samym końcu, tam gdzie pracuje ona, przy wylocie, tam gdzie pracuje w łożysku. Ale to też dosłownie taką malutką warstewkę. Ewentualnie jeszcze możecie lekko psiknąć samą sprężynę z żerdzią, żeby się ona też nie zacierała. Składamy sprężynę z żerdzią, wkładamy ją do naszego zamka. Złączamy ze sobą. Wkładamy zaczep. Jak widać, broń elegancko chodzi. Wszystko działa nam jak powinno. Z broni nie kapie. Jest przesmarowana, przekonserwowana. Powinna działać bez najmniejszych zarzutów. Ja tak czyszczę broń. Mógłbym to zrobić dużo szybciej, ale tak jak na poprzednim filmiku było sporo tłumaczenia, więc trochę mi z tym zeszło. Ale samą taką bez zbędnego gadania można to wyczyścić w 5 minut. Więc tak jak wcześniej zachęcam Was do czyszczenia broni. Dbajcie o nią, a będzie Wam jak najdłużej służyła. No i jak zwykle z rusznikarskim pozdrowieniem, żeby Wam żadna sprężynka i śrubka nie wystrzeliła i żebyście jej nie zgubili. Jak Wam się podobał filmik, łapka w górę.